Zapraszam Cię na 3-tygodniową wyprawę do Argentyny. Zaczniemy ją od Aconcagua, najwyższego szczytu Andów położonego tuż przy granicy z Chile. Aconcagua jest łatwą technicznie górą. Nie wymaga umiejętności wspinaczkowych ani specjalistycznego sprzętu do asekuracji. To, z czym się jednak będziemy zmagać, to niesprzyjające warunki pogodowe oraz choroba wysokościowa. To właśnie o chorobie wysokościowej opowiem Ci w pierwszym odcinku serii z Argentyny. Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej, 6960 metrów. Drugi co do wielkości szczyt w koronie Ziemi. Spore wyzwanie. Przyjechaliśmy z 800 na 2650. Jestem mega zakręcony. Jestem zdziwiony, myślałem, że nie odczuję tego, a płytki oddech, totalnie zamotany. No i zadyszka, już, pomimo że nie robimy żadnych aktywności fizycznych. To jest to miejsce. Jak to powiedział Kaczmarski, każdy spotka tego diabła, którego się boi. To jest to miejsce, gdzie naprawdę przyjdzie nam doświadczyć tego uczucia. Teraz to jest oczywiście sielanka, słoneczko, pięknie. Blues. Natomiast zaczynając od dzisiaj, ruszamy w drogę i będzie ostro. 3300 wróciliśmy na nocleg po aklimatyzacji na 4000. Noc była straszna, jak dla mnie. Może raz w życiu mnie tak głowa bolała jak wczoraj. O, helikopter. Kogoś leci. Typowe objawy choroby wysokościowej, wymioty, brak apetytu i potężny ból głowy. Spodziewałem się choroby wysokościowej, spodziewałem się tych wszystkich objawów, ale nie na 3200. Myślałem, że gdzieś na 5. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wejść na Aconcagua? Albo w ogóle, żeby wejść na jakiś szczyt w górach wysokich. W górach wysokich to już powiedzmy powyżej 4000 metrów. Tutaj jest prawie 7. I tak. Pierwsza rzecz to kondycja fizyczna. Rzeczywiście takie przedsięwzięcie jest strasznie wymagające i niewiarygodnie wymęczające. Wczoraj się o tym przekonałem, idąc na 4300. Naprawdę trudniejsze to było niż wejście na Kilimandżaro. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Nie sądziłem, że to będzie tak trudne. Ledwo doszedłem. Numer 2 to zdrowie. Zdrowie to jest coś, co wykłada większość ludzi w górach wysokich. I mówimy tu o dwojakim zagadnieniu. Pierwsze to takie ogólne zdrowie. Jeżeli coś tam w organizmie nie tyrta, to tutaj na pewno eksploduje i będzie masakra. Więc jeżeli masz zdrowie szeroko pojęte, w skali od 1 do 10 czujesz się na 10, to tak, można tutaj przyjechać, wysokie góry. Ale jeżeli coś dolega, no to jest duże zagrożenie. Oczywiście nie dyskwalifikuje, ale będzie to potężne wyzwanie. Drugi element zdrowia, bardzo ważny i chyba ważniejszy, to jest to, jak nasz organizm będzie tutaj reagował na dużych wysokościach. Mówimy tutaj o czymś, co jest zmorą każdego alpinisty. To jest choroba wysokościowa. Normalnie żyjemy, przynajmniej ja, na wysokości powiedzmy kilkuset metrów nad poziomem morza. Ciśnienie
wynosi 1100, nie, 1010, 1015 hektopaskali. Jeżeli spadnie do 990 ileś, no to czuje się człowiek fatalnie. Nie fatalnie. Jak śnięta ryba. Trzeba wypić kawkę, żeby się poczuć lepiej. Mówimy, że biometr jest niekorzystny. Na szczycie Aconcagua ciśnienie wynosi około 415 hektopaskali. Czyli wyobraź sobie, że ktoś obniżył ci nie o 20 czy tam 15 hektopaskali, a obniżył o 615. Więc warunki są naprawdę nieludzkie i musimy się zaadaptować do tych warunków. A organizm reaguje naprawdę źle. Spróbuję wyjaśnić w dużym oczywiście uproszczeniu, na czym polega choroba wysokościowa. Mianowicie na dużych wysokościach oczywiście brakuje tlenu, ale też warunki ciśnieniowe są inne niż te, które mamy na co dzień. Mianowicie ciśnienie jest dużo niższe. I coś się dzieje na przykład z produktami zapakowanymi na normalnej wysokości przy ciśnieniu powiedzmy 1000 hektopaskali hermetycznie. Co się dzieje z nimi na dużych wysokościach? Tak wygląda typowe jedzenie zapakowane, gdy je kupujemy. Ja je przebiłem i otworzyłem, żeby móc pokazać, jak ono wyglądało w momencie, gdy je kupowałem. To jest żywność liofilizowana. A tak wygląda po znalezieniu się na dużej wysokości. Jak widać, jest po prostu napęczniałe, że aż nie można tego ścisnąć. I pewnie jak będziemy szli wyżej, to ciśnienie rozerwie to opakowanie. O, tak wyglądają na przykład chusteczki, których używamy do mycia się zamiast prysznica. Takie zwykłe chusteczki nasączone jakimś tam płynem. No bo wiadomo, w wyższych obozach nie ma możliwości umycia się, a o higienę trzeba dbać. No ale zobacz, jak to jest napęczniałe i jak spora różnica ciśnienia występuje tutaj na tej wysokości, a przecież nie jesteśmy jakoś bardzo wysoko, 4300, więc wygląda to tak, że trzeba naprawdę mieć na uwadze to, że to, co się stało z tym opakowaniem, z żywnością liofilizowaną, bardzo podobny proces odbywa się prawdopodobnie w naszych komórkach albo organach wewnętrznych. Z czym będziemy mieli na pewno do czynienia? Ból głowy potrafi być naprawdę potężny, taki, że człowiek przestaje funkcjonować. W skrajnym wypadku dochodzi do obrzęku mózgu i trzeba pacjenta natychmiast ewakuować helikopterem, jeżeli się da, jeżeli nie, to śmierć. Niestety. Obrzęk płuc to też jest stadium końcowe choroby wysokościowej. Wcześniej oczywiście kaszel, problemy z zadyszką, problemy z oddychaniem. To są takie symptomy, które mówią, że już jest źle, trzeba schodzić niżej, kontynuować aklimatyzację. Z takich codziennych rzeczy to nudności, mdłości, brak apetytu, brak pragnienia, co oczywiście prowadzi do odwodnienia i braku sił, i to jest równia pochyła. Wymioty bardzo często, to sam doświadczałem w wysokich górach, i wymioty to jest niefajna rzecz, bo no naprawdę odwadnia i wykańcza jakoś tak psychicznie człowieka. Brak dobrego humoru, taki zły, podły nastrój, brak chęci do rozmowy, do obcowania z ludźmi, dezorientacja, więc bardzo często można zgubić drogę, bardzo często popełniamy błędy, których na co dzień byśmy nie popełnili, robimy rzeczy głupie, ktoś się może odpiąć, zanim się jeszcze przypiął drugim karabińczykiem w takich trudniejszych warunkach. Ktoś może gdzieś tam pójść, na przykład, nie wiem, za potrzebą w jakieś odludne miejsce i spaść, i tak dalej, i tak dalej. Na dużych wysokościach można popełnić błąd z racji po prostu dezorientacji i braku jakiegoś takiego logicznego myślenia. Nie wolno wpadać w panikę, reakcje organizmu będą dość intensywne i czasem przerażające, więc nie wolno wtedy się denerwować, trzeba spokojnie, z chłodnym umysłem
przeanalizować sytuację, pomyśleć, co można zrobić, żeby zejść niżej. Bo zawsze, jak choroba wysokościowa daje się we znaki, trzeba zejść niżej. Nie ma tutaj innej metody. Jak już zejdziesz niżej, to można liczyć na to, że będziesz czuć się lepiej. A jeżeli się poprawi, to należy odpocząć i próbować dalej do góry.